Historia, którą opowiadam, to nie fikcja. Mój pierwszy rejs to musiała być katastrofa. Przepłynąłem 1000 mil morskich, nieomal zatapiając jacht z całą załogą. Wyruszyłem bez wiedzy, bez umiejętności, bez planu. Jestem żeglarzem, podróżuję po świecie i nie unikam wyzwań. Przyzwyczailiście się chyba już do tego, że jak zaczynam mówić o jakiejś petardzie, to trochę zwalniam, szykuję siły. No, zaczyna się ciekawy odcinek. W dzisiejszym filmie załoga pokazuje najwyższą klasę i profesjonalizm. Wciągamy największy żagiel, jaki posiadamy i ruszamy prosto w sztorm. Walka, której sprostaliśmy w warunkach fali przyboju, to miał być dopiero przedsmak tego, co miało czekać nas tej nocy. Miałem dla załogi więcej atrakcji przygotowanych. Ze mną pływać to jest gwarancja atrakcji. To jest aktywny wypoczynek w ciszy i bez akompaniamentu słów i pytań. Wydostaliśmy się z tej depresji, odpłynęliśmy na silniku i dopiero po jakimś czasie chłopacy pytają: ty, a co tam się stało? Ja nie okłamuję ludzi. Odpowiedziałem zgodnie z prawdą: prawie zabiliśmy się na skałach. Od tamtych wydarzeń minęło prawie 10 lat. Nigdy z żadnym z nich nie rozmawialiśmy o tej sytuacji. Nigdy do niej nie wróciliśmy. To nie jest tak, że oni po prostu ze mną nie gadają od 10 lat. Nie, no rozmawiamy, znamy się, przyjaźnimy, ale do tej sytuacji nigdy nie wróciliśmy. Ale co było ważne, i znowu muszę podkreślić załogę, znaczenie załogi muszę. Słuchajcie, wychodzimy ze szpon szkierów, mija trochę czasu, wybijamy się poza ostatnią falę przyboju, robi się troszeczkę równiej, trochę gładziej i jest hasło: stawiamy żagle. I ekipa idzie stawiać żagle. W nocy, w ciemności. Przed chwilą była rzucana na wszystkie możliwe strony. Nawet nie wiedziała, że walczy o przetrwanie. Pojawia się hasło: stawiamy żagle. Oni idą stawiać żagle. I nie ma tematu. Wyłączyliśmy silnik, popłynęliśmy dalej. To jest załoga. To są ludzie warci, godni zabrania na koniec świata. Postawiliśmy grota, postawiliśmy foka i ruszyliśmy. Gdzie? Do Polski. Tam nie było użalania się nad tym, że przed chwilą było ciężko. Było, to już minęło. Teraz też nie jest łatwo. Trzeba walczyć. Minęła godzina. Halsujemy pod wiatr i pod falę. Kumpel mówi: ty Wojty, ale my się w ogóle nie przesuwamy, my jesteśmy ciągle w tym samym miejscu. Cicho tam! Nie przeszkadzaj tutaj, kiedy ja kapitanuję. Nie jest łatwo się przyznać do błędu. To przychodzi z czasem, tego trzeba się nauczyć. To nie jest takie: o, ja tutaj sobie kapitanuję, a on będzie mi mówił rzeczy oczywiste, które ja powinienem dobrze wiedzieć. Powalczyliśmy jeszcze trochę. Ten sam członek załogi podejmuje raz jeszcze próbę, ale tym razem był przygotowany. Mówi: ale spójrz, tam widzisz to światło? Widzisz to światło? No my w ogóle się nie przemieszczamy, jesteśmy ciągle w jednym miejscu, my nigdzie nie płyniemy. No przemogłem się w swojej nieomylności,
kapitańskiej. No i przyznałem mu rację. Mówię, no ja też to widziałem, ale nie chciałem tak się od razu poddawać. Może kolejny hals, może kolejny zwrot, może coś się zmienia. Nic się nie zmieniało, byliśmy tam, gdzie byliśmy. Nie mam pojęcia, czemu zrobiłem to, co zrobiłem. Nie mam pojęcia, skąd przyszła taka myśl. Skąd wziąłem tak idiotyczny pomysł i skąd bierze się we mnie ta siła, że jak mam pomysł, to przekładam w działanie. Zazwyczaj to pomaga. W tamtym wypadku to była tragedia. To była jedna z najgorszych decyzji podjętych kiedykolwiek, ever na morzu, w jakiejkolwiek sytuacji. W sytuacji, kiedy jacht z trudem walczy o sterowność, próbując żeglować pod wiatr, pod falę, co jest dzisiaj oczywiste, dla mnie jest to po prostu niemożliwe. Ja dochodzę do błyskotliwego wniosku, że potrzebujemy więcej mocy. Tak. To było wszystko, na co mnie było stać i co prawda uważałem, że to jest bardzo dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. Nie wiem, jak ja wpadłem na ten pomysł. Nie wiem dlaczego. To było tak absurdalne, jak to tylko możliwe. Rzuciłem hasło. Chłopacy, długo się nie zastanawiając, w zasadzie w ogóle się nie zastanawiając, ruszyli zakładać żagiel. Retrospekcja, niewielka. Mieliśmy na pokładzie mnóstwo żagli. Jednego grota, który chodził na okrągło i chyba z 5 foków. Od najmniejszego, znaczy nie było małego foka. Był duży, większy, bardzo duży i był najpotężniejszy z możliwych, wielka genua. Ja ją chyba tylko raz używałem. Ona była tak wielka, że nie bardzo szło na tym żeglować w normalnych warunkach. Ona była tak wielka, że sięgała niemal do kabestanu. Przy kabestanie zostawało mi gdzieś tyle szota pomiędzy żaglem a kabestanem. Dla ludzi nieżeglujących, a słuchających mnie, to dla jasności szot to jest taki sznurek pomiędzy żaglem a takim bębenkiem, na którym się go nawija. Tym bębenkiem to jest właśnie kabestan, a żagiel to jest takie prześcieradło. Oni założyli tą genuę, a ja ją zacząłem wybierać. Ja nie zdążyłem jej wybrać do końca. Napełniła się wiatrem i zaczęła się jazda wieczoru. Natychmiast. To był moment, sekunda. Cały jacht pochyliło na prawą burtę. My wszyscy wpadliśmy na siebie, każdy ratował życie po swojemu. Tam ręce w wodzie to była normalna rzecz. Wiem, że zdążyłem zaknagować szot, zamocować go porządnie i to miało być i to miał być mój błąd. W pierwszych chwilach nikt z nas nie reagował. Chwilach. Te chwile trwały wieczność. Każdy z nas w pierwszej chwili zaczął szukać czegoś, czego może się trzymać. Każdy z nas, mówię to za moją załogę również, ale podejrzewał, że zaraz zrobimy pełną rolkę. Tak to wyglądało. Ściana kokpitu stała się dla nas podłogą. Szot, kawałek żagla,
Kabestan, wszystko było w pieniącej się w wodzie dookoła. Co do piany i wody, to nie był tylko pochył. Natychmiast ruszyliśmy z pełną możliwą, ponadprzeciętną prędkością gdzieś w ostępy morza, w czerń, nie wiadomo jakim kursem, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo nic. Po prostu Genua napełniła się wiatrem, wypukła jak balon, jak spinnaker i nie zważając na to, że jacht leży na boku, bez sterowności, bez załogi, która no, w zasadzie bez załogi, ta Genua zaczęła nas ciągnąć w mrok. To trwało długo, choć nie potrafię powiedzieć jak długo. Cały jacht opływała jakaś biała piana, tak cieliśmy powierzchnię wody. Docierał do moich uszu jakiś szum, ale to był szum typu pędzącej lokomotywy. Wiatr, zgiełk, gotująca się woda dookoła i jęk szota. Słyszałem, jak napinał się do granic możliwości. Szkoda, że nie pękł. A ja byłem niezdolny do działania. Byłem kompletnie odcięty. Tak jak miałem przed chwilą bardzo błyskotliwy pomysł i byłem gotowy do działania i wdrożenia tego pomysłu, tak byłem na równi z chłopakami, pasażerem, który nie ma nad niczym kontroli. Ta Genua to była jak zaprzęg reniferów świętego Mikołaja. Zero kontroli poszła, a my... Tak to mniej więcej wyglądało. Szaleństwo. Szaleństwo i to w skali niemożliwej do wytłumaczenia. Bardzo długo trwało, zanim się ocknąłem. Ja wiem dzisiaj, że wtedy byłem w kompletnym szoku. Odcięło mnie. Nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu coś takiego mi się zdarzyło, jak kompletne odcięcie. Chwycić, trzymać, nie puścić. To były jakieś najbardziej instynktowne zachowania. Dzisiaj też wiem, że zadziałał brak pamięci umysłowej, brak pamięci mięśniowej. Po to są szkolenia. Po to ludzie uczą się reagować w danych sytuacjach. Po to jest doświadczenie. No ale co tutaj dużo mówić? Ja właśnie jechałem zdobyć doświadczenie. Z bardzo dużą prędkością jechałem. To miało być bardzo dużo doświadczenia w bardzo krótkim czasie. Istotnym elementem zabawy jest fakt, że nie mieliśmy pojęcia, gdzie jesteśmy. Nie, żebym się wtedy tym przejmował, ale dzisiaj upatruję w tym kolejny niesamowity pakiet szczęścia. Ja nie wiem, ile ja mam szczęścia i ile z tego pakietu już zużyłem. Dużo. Ale my szliśmy za Genuą w ciemność. No i ostatnim w ogóle nie myślało się o tym, gdzie ona nas wiedzie. Szczerze mówiąc, to strasznie się cieszę, że ta Genua obróciła nas na prawą burtę. Jak już mówimy o szczęściu. Dlatego, że dzięki temu poszliśmy w morze. Gdyby ona nas obróciła na lewą burtę, to szlibyśmy z pełną prędkością w stronę
całkiem nieodległego lądu i tych skalistych wysepek, o które dopiero co się rozbiliśmy. Tyle. Prawdopodobnie tyle brakowało pomiędzy obrotem w jedną a w drugą stronę. Ja kiedy wracam myślami do tego, opowiadam tą historię, to ja jestem każdorazowo głęboko wstrząśnięty swoją głupotą. A jednocześnie wstrząśnięty tym, ile ja miałem wtedy szczęścia, ile miałem szczęścia, po prostu. No ale szczęście szczęściem, trzeba było się brać do roboty. Przyszedł taki moment, że się otrząsnąłem. Zacząłem działać. Ruszyłem w stronę Kabestanu, Szota, z jasną decyzją, świadomie chcąc go zdjąć i zluzować Genuę. Nie było to takie proste. Szot jęczał z wysiłku, próbując utrzymać żagiel. Był solidnie zaciśnięty na knagach, a rwanie Szota z knag odbywało się bez jakiejkolwiek widoczności. Te elementy jachtu nie znajdowały się głęboko pod wodą, ale były skryte w tej pianie, w tej otoczce piany. Tam nic nie było widać. To było gdzieś na wysokości lustra wody, ale i tak trzeba było włożyć ręce pod wodę, żeby wymacać, namacać, zrozumieć, jak ten Szot przebiega i go próbować wyrywać stamtąd. Nie udało mi się za pierwszym razem. Nie udało mi się za drugim razem. Już zacząłem myśleć, żeby iść po nóż i po prostu go przeciąć. W końcu zdołałem go stamtąd wyrwać. Puściłem Szota, poleciał. Genua stanęła w chorągiewkę, łódka się wyprostowała. Tak się specjalista zachowuje. Walczyć, działać, myśleć, reagować. Tak to się robi. Genua stanęła w trzepocie, w chorągiewce. Patrzyłem na nią i to była kwestia 20 sekund, jak zacząłem słyszeć trzask, 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 trzask. Nie, żebym ją bardzo dobrze widział. Trochę ją widział, ale nie za mocno. Tylko jak strzały z bata. Jak strzały z bata. Jedno pęknięcie, drugie, trzecie. Później jak zapaliliśmy światło, to ta Genua to była... to były cienko pocięte paski materiału, otoczone jedną taką szerszą taśmą dookoła. To była Genua. Ona tam minuty nie wytrwała, tak wiało. Taki silny wiatr był już tam. No zwłaszcza, że pojechaliśmy kawał drogi w stronę otwartego morza. Do tego momentu, do momentu, kiedy stoimy w czerni bezkresnego morza i nocy, do tego momentu popełniałem same błędy. Błąd za błądem. Za błądem. Błąd za błędem. Nie mogę być z siebie dumny. Ta reakcja po czasie, dużo po czasie, dzięki której w końcu uwolniliśmy się od mocy Genui, to była pierwsza decyzja, pierwsza moja reakcja, jaka przybliżyła nas
do życia. I mam tą pewność i mam tą świadomość, że wszystko schrzaniłem. Absolutnie wszystko schrzaniłem. Do tego momentu. Bo teraz, krok po kroku, minuta po minucie, mając w myśli tylko jedno zadanie, tylko jedną czynność, tylko jeden problem, rozwiązywałem krok po kroku łamigłówkę, pajęczynę problemów, by z każdym krokiem powoli przybliżać nas do przetrwania. Brzmi bardzo buńczucznie, ale tak było. Dotarłem do miejsca, w którym kolejne błędy by nas zabiły. Dotarłem do miejsca, w którym albo zacząłbym rozsądnie myśleć, albo to miejsce byłoby naszym końcem. Wkoło budził się sztorm, rosła fala, dryfowaliśmy. Nie wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy. Nie znałem swojego położenia. Nie mogłem tego sprawdzić. Spojrzałem na Garmin, który robił tak. Nie byłem w stanie oderwać się od swojego miejsca, na którym się znajdowałem, by wykonać jakąkolwiek czynność. Musieliśmy pełzać. W zasadzie to nawet w obszarze kokpitu my nie chodziliśmy. My się gdzieś przesuwaliśmy. My zmienialiśmy pozycję ciała, żeby sięgnąć w inne miejsce. Natomiast nie było mowy o tym, żeby wstać. Do tego miejsca wszystko zawaliłem. Zawiodłem chłopaków, siebie też. Wszystko zrobiłem źle. I chciałem powiedzieć, i muszę z tym żyć. Trochę tak jest. Bo to, że ja tej historii tak dokładnie nigdy nikomu nie opowiadałem, jak wam teraz, to jest właśnie, to jest te 10 lat, które musi minąć, żeby móc spokojnie wrócić do tych przeżyć, raz jeszcze je odczuć i się uzewnętrznić. Następnego ranka nie mogłem po prostu powiedzieć chłopakom, tak, zawaliłem. Chociaż powiedziałem. Ale te słowa nie były do końca pełne, nie były takie, to były słowa bez przekonania. One musiały paść, ale tam nie było przekonania. Ja miałem zupełnie inne myśli, inne odczucia. Natomiast po 10 latach, będąc dużo bardziej doświadczonym żeglarzem, wiedząc jak bardzo, jak niewiele brakowało, żeby z tego morza tamtej nocy już nie wrócić, dopiero teraz czuję tak naprawdę ciężar tego, co tam przeżyliśmy. Genua jest w proszku. Grot pozostaje, ustawia nas nadal bokiem do fali, płyniemy, ale już w dużo bardziej komfortowych warunkach. Wysłałem na dziób człowieka, którego zadaniem było ściągnąć tą Genuę do końca na pokład. Niezupełnie mogło się to udać, ale udało się na tyle, że wpadła do wody, zapaliliśmy światło pokładowe i rozproszyliśmy noc.
tylko po to, żeby zobaczyć chaos panujący wokół. Genua leżała w wodzie, szoty leżały w wodzie. Tam było tego więcej. Co tam jeszcze mogło leżeć w tej wodzie? Mam takie wrażenie, że było tego dużo więcej. Może coś się urwało? Fala nie przestawała nami miotać. Przede wszystkim urosła. Ona była naprawdę dużo wyższa, aniżeli ta, z którą bliżej brzegu walczyliśmy halsując. Analizowałem sytuację. Co mogę zrobić? Czego nie mogę zrobić? Co mam? Czego nie mam? Analiza. Praca umysłowa. To, czego nie lubię najbardziej. Kiedy halsowaliśmy i podejmowaliśmy jeszcze próby przedostania się na południe, jeden z nas, jeden z załogantów poszedł się położyć. Nie było potrzeby, żebyśmy wszyscy w tym czasie pracowali. W tych ciemnościach, kiedy jeden z załogantów poszedł walczyć na dziobie i ściągać Genuę kontrafałem w dół, ja uruchomiłem silnik. Odpalił za pierwszym razem, jak nigdy. Szczęśliwa passa. Skierowałem jacht dziobem pod falę. I tu muszę się na chwilę zatrzymać. To, że toczyła się walka na pokładzie, to, że jeden z załogantów, przygotowany, ubrany, wpięty w lifelinę, nasza lifelina, byliśmy przezorni i przygotowani. Mieliśmy cumę rozpiętą od knagi dziobowej do knagi rufowej. To była nasza lifelina. Takiej grubości. To, że jeden z członków mojej załogi walczył o to, by wyciągnąć Genuę z wody, inna walka toczyła się w kokpicie. Uruchomiłem silnik i skierowałem naturalnie jacht dziobem w stronę fali. Takiej fali, z jaką musieliśmy się uporać wtedy, tamtej nocy, nie spotkałem nigdy więcej w życiu. Dlaczego na pierwszy raz musiałem dostać wszystko, co najgorsze? To nie była fala. To był przesuwający się walec, raz za razem najeżdżający na nas nieszczęśników. Fala odcinała się ledwo widoczną kreską od tła nieba. Na niebie były gwiazdy i chmury. I ledwo widoczna kreska dawała mi pojęcie o wysokości fali, która naciera. Dla ludzi, którzy nie byli w sztormie, może to być wyssana z palca informacja, a dla tych, którzy już to przeżyli, to wiedzą, o czym mówię. Kiedy Gauzdal, jacht żaglowy z masztem wysokości 12 metrów, znajdował się w dolinie fali, to podejrzewam, że co najmniej połowa masztu była skryta w cieniu nacierającego walca. Fala była tak stroma, że mimo pracującego silnika i marszu prosto na nią, gdzieś w 3/4 wysokości fali Gauzdal przewracał się na burtę. Tylko po to, żeby się chwilę pokołysać, wrócić na pozycję,
raz jeszcze najechać na tą falę i gdzieś w 3/4 spaść w losowo wybranym kierunku. Tam u góry traciłem całą prędkość, której nie miałem i tak możliwości nabrać i po prostu spadałem z fali. Raz w jedną, raz w drugą stronę. Wyobraźcie sobie pracę człowieka niezwiązanego z morzem na dziobie, który wyciąga rękoma żmudnie, ruch za ruchem, ogromną, podartą genuę z wody. Do góry i na którąś stronę, nigdy nie wiedząc na którą. W takiej sytuacji postawiłem moich ludzi. Ten czas, kiedy zbieraliśmy żagle, kiedy zapaliliśmy światło, kiedy uruchomiliśmy silnik, wspominam ten czas jako chwilę wytchnienia. Przeżyliśmy, pędząc w morze, tak silny stres i wstrząs, że kiedy to wszystko uspokoiło się chociażby na chwilę, kiedy odzyskaliśmy względną kontrolę, kiedy uruchomiliśmy silnik, kiedy łódka przestała leżeć w połowie drogi do zatonięcia, kiedy zapaliło się światło i kiedy pojawiła się w mojej głowie myśl, jak z tego powoli, krok po kroku wyjść, to ja miałem uczucie jakby ekstazy. Myślę, że w dużej mierze to były hormony, adrenalina, ale przede wszystkim jakaś ulga. Bardzo ciężko to wytłumaczyć. To są rzeczy, które po prostu trzeba przeżyć, poczuć, a później można latami próbować zrozumieć samego siebie, co się właściwie tam czuło. Dla mnie po czasie, dzisiaj, te chwile jeszcze nie do końca składnej akcji samoratunkowej, pamiętam jak czas ogromnej ulgi, spokoju i relaksu. Brzmi jak bzdura, wiem, ale tak to zapamiętałem. Jakby zdjęto mi z ramion niesamowity ciężar. Ja chyba wtedy zrozumiałem, że mamy szansę. Tak myślę, że ta świadomość, która dotarła do mnie, że jednak mamy szansę, to ona tak błogo koiła moje mocno zdruzgotane nerwy. Od tamtej chwili nie popełniłem już żadnego błędu. Jeżeli interesują Cię treści, jakie tworzę, może zainteresuje Cię rejs, jaki prowadzę. Po więcej informacji zapraszam do kontaktu osobistego bądź na Facebooka na stronę Popływany.